Witam serdecznie dzisiaj po południu. Bank of America o PLN na koniec roku. Złoty, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Bank of America o PLN na koniec roku. Złoty, co dalej? Najciekawszym raportem, który pojawił się w ostatnich godzinach dotyczących polskich aktywów, był najnowszy raport poświęcony złotemu w następnych miesiącach, stworzonego przez Bank of America. Jak widzimy tutaj na wykresie, na razie rynek złotego zatrzymał się w rejonie 4,60. Konsolidacja na tych poziomach nie jest niczym niezwykłym. Jest to po prostu poziom, który był wcześniej ważnym wsparciem, teraz jest ważnym oporem. A teraz z długoterminowej perspektywy wynika, że w rejonie 4,70, 4,73 mamy następną strefę oporów, która już zatrzymała pierwszy taki impuls wyprzedaży w ostatnich miesiącach. No i teraz pytanie, co dalej będzie się działo, jeżeli tendencja do osłabienia krajowej waluty wystąpi? Jak perspektywę złotego widzą największe banki inwestycyjne i dawne, najważniejsze instytucje finansowe w Stanach Zjednoczonych? Dzisiejsza sesja na rynku złotego przebiega pod znakiem osłabienia krajowej waluty w efekcie tego, co się dzieje na głównej parze świata. Euro-dolar znowu spada, amerykański dolar się umacnia i złoty zaczyna tracić na wartości, co widać na tym wykresie, ponieważ powrót nad poziom 4,60 ma miejsce i powrót do tej osi horyzontu cenowego w krótkim terminie z taką osią symetrii w rejonie poziomu 4,64 właśnie teraz ma miejsce. Natomiast ten raport Bank of America o PLN na koniec roku i o innych walutach rynków emerging markets sygnalizuje nam tutaj lekką zmianę percepcji i tego, co widzi, jak widzi złotego ten bank z Wall Street. I w tym wypadku, ze względu na obniżki stóp procentowych, w październiku bank spodziewa się kolejnych obniżek stóp procentowych i spodziewa się dalszej aprecjacji amerykańskiego dolara względem euro. I z tych dwóch powodów rynek, bank zakłada, że złoty będzie tracić na wartości i oczekuje, że kurs euro-złotego sięgnie poziomu 4,70 na koniec tego roku i w pierwszym kwartale przyszłego roku będzie na poziomie 4,80. Czyli Bank of America widzi słabszego złotego i spodziewa się dalszej fali, dalszej presji na rzecz osłabienia krajowej waluty. W ostatnim raporcie Banku America sprzed 2 tygodni bank nie był aż tak bardzo pesymistycznie nastawiony, jednak perspektywy co do obniżek stóp procentowych według banku mają być tym czynnikiem, który doprowadzi do lekkiego dalszego osłabienia krajowej waluty, ale główną tendencją, która ma prowadzić do ruchów w ogóle na rynkach emerging markets, jest ta, która będzie generowana przez zachowanie euro-dolara. I dzisiejsze zachowanie euro-dolara powoduje przede wszystkim osłabienie złotego względem amerykańskiego dolara i te wzrosty na dolar złotym sięgają już poziomów, które były w ostatnim czasie obserwowane jako poziomy ekstremalne. Zniesienie Fibonacciego 38,2% cały czas się broni. Jednak jeżeli tendencja na euro-dolarze będzie zachowana, to ten opór prawdopodobnie zostanie pokonany. Nie widać wyprzedaży na polskich obligacji. Jedynie mamy lekką tendencję wzrostu rentowności w efekcie tego, co się dzieje na światowych rynkach obligacji. Dlatego też nie można mówić o tym, że rynek znowu zaczyna sprzedawać złotego w obawie, że w przyszłym tygodniu, czyli na początku października, będzie następna obniżka stóp procentowych w naszym kraju, a warszawska giełda papierów wartościowych cały czas bardzo konsekwentnie konsoliduje się na zniesieniu i na średniej kroczącej dwusecesyjnie na wykresie dziennym, czyli w rejonie 1900 punktów. To wsparcie ma coraz większe znaczenie, ale na razie nie widać ochoty i chętnych do tego, żeby przełamać ten bardzo ważny poziom. W tym miejscu zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Najciekawszy materiał w sytuacji podwyższonej zmienności, czyli jak myślą profesjonalni traderzy o umyśle łowcy
oraz także materiał poświęcony temu, czy mamy koniec cyklu podwyżek stóp procentowych, czy koniec cyklu jest bliski. Dane makroekonomiczne, jak je widzi Bank Centralny, co nam mówią te dane makroekonomiczne, jak wygląda sytuacja gospodarcza Polski. Zachęcam, żeby się zaznajamiać z tymi materiałami, są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Z ciekawostek warto zwrócić uwagę, że dzisiaj także była decyzja Banku Narodowego Czech w sprawie stóp procentowych i tutaj stopy nie zostały zmienione, tak jak zakładały prognozy, ale rynek spodziewa się, że będzie co najmniej 50 punktów bazowych obniżek stóp procentowych w tym roku. Ćwiartka została obniżona w oczekiwaniach względem ostatniego wcześniejszego pomiaru. No i teraz czas na rynki światowe. Euro-dolar, jak widzimy tutaj, ma potencjał ku temu, żeby ruszyć w kierunku wsparcia 1,05, ale przede wszystkim w rejon 1,04, gdzie mamy kolejne zniesienie Fibonacciego. Warto zwrócić uwagę, jakie jest cały czas silne powiązanie zachowania amerykańskiego dolara względem amerykańskich obligacji. O tym mówię od dłuższego czasu. Utrzymanie w rejonie 4,5 na rentownościach powoduje globalną presję na rzecz umocnienia amerykańskiej waluty, ale mamy także lokalny czynnik, a tym lokalnym czynnikiem są pogłoski i sugestie, że może być wkrótce problem z włoskim długiem i w tym wypadku mamy tutaj wykres włoskich obligacji naniesiony na wykres euro-dolara i widzimy tutaj, że jeżeli rentowności włoskich papierów sygnalizują kłopoty włoskiego sektora finansów publicznych, to w takiej sytuacji występuje presja przeciwko europejskiej walucie. Będziemy bardzo ściśle monitorować teraz włoskie papiery, żeby lepiej zrozumieć wydarzenia, które się dzieją na europejskiej walucie i będziemy to ściśle teraz monitorować. Giełdy papierów wartościowych, zobaczymy, czy tendencja spadkowa będzie kontynuowana. Przypominam i zachęcam do porannego komentarzu. Jest on podlinkowany w prawym górnym rogu. Poświęcony jest wyprzedaży na giełdach papierów wartościowych, o głównych czynnikach, które teraz prowadzą do wyprzedaży i jakie są perspektywy, jaki jest scenariusz bazowy na końcówkę tego roku i na kolejne kwartały dla giełd papierów wartościowych. Zbliża się koniec miesiąca, koniec kwartału, zbliża się koniec najgorszego okresu do inwestowania na rynku akcyjnym, a indeks Standard & Poor ma pierwsze ważne wsparcia w rejonie 4200 punktów, które mogą być zaatakowane nawet podczas dzisiejszej sesji. Myślę, że będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać. Następny wykres pokazuje kłopoty chińskich deweloperów i że ten sektor jest najniżej wyceniony od 2011 roku, czyli kłopoty tego sektora ciążą akcjom chińskiej giełdzie, a sam indeks Nikkei na fali słabości rynków giełdowych testuje teraz ważne wsparcia i od tego, co się wydarzy dzisiaj w nocy, może także być uzależnione, czy tendencje spadkowe pogłębią się na giełdzie w Japonii. Natomiast DAX, widzimy tutaj, że rynek uważa, że najważniejsze wsparcie to teraz poziom 15 tysięcy punktów i jeżeli ten poziom będzie zaatakowany, będzie od tego poziomu będą uzależnione krótkoterminowe perspektywy dla najważniejszego niemieckiego indeksu giełdowego, a na fali zachowania rentowności amerykańskich obligacji oraz amerykańskiego dolara widzimy kontynuację tendencji spadkowej na cenie złota z dużą szansą, że jeżeli będą one kontynuowane, to dopiero przyspieszy tendencja spadkowa, ponieważ złoto w ostatnim czasie relatywnie pokazywało swoją siłę, a teraz, kiedy te tendencje na amerykańskim dolarze trwają, występuje naturalny odruch do tego, żeby przyspieszyć dostosowanie się wyceny ceny złota do tego, co się dzieje na amerykańskim dolarze i na rentownościach. Natomiast zła informacja dla rynków papierów wartościowych na świecie jest taka, że cena miedzi utrzymuje się już poniżej poziomu $8100, a to faworyzuje naprawdę scenariusze prospadkowe. A oczekiwania co do tego, że giełdy papierów wartościowych będą spadać, są napędzane przez wzrost ceny ropy naftowej i widzimy, że dzisiejsza sesja przynosi kontynuację tej tendencji. Jednak najbliższe opory są zlokalizowane $2 wyżej od obecnych,
Dlatego jest ogromna szansa, że ta tendencja będzie jednak kontynuowana i co jest ciekawe, wyłamuje się z tych sygnałów prospadkowych w ujęciu globalnym zachowanie Bitcoina. W ostatnich godzinach cena Bitcoina znowu zaczyna rosnąć. Zbliżamy się nawet do poziomu 27 tysięcy dolarów. Jednak jeżeli Bitcoin miałby załamać wskazania, które są w skali globalnej, to potrzeba pokonania oporu 27 700 dolarów. Więc dopiero wzrost o jeszcze co najmniej 1000 dolarów musiałby mieć miejsce, żeby mówić o tym, że są zanegowane scenariusze prospadkowe płynące z wskazań z najważniejszej kryptowaluty na świecie. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału, ale wcześniej zachęcam jeszcze raz do tego, żeby zapoznawać się z tymi materiałami edukacyjnymi podlinkowanymi tam na dole w opisie i w komentarzu. W sytuacji ogromnej zmienności, dużych ruchów, warto wiedzieć, jak myślą profesjonalni traderzy. Ten materiał jest tam podlinkowany na dole oraz także o tym, czy cykl podwyżek stóp procentowych zbliża się do końca. Naprawdę te materiały warto znać, dlatego zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznawać. Przypominam, są podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu. Cześć! Uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła? To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.